Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w popołudniowym, codziennym komentarzu dnia, a dzisiaj wyjątkowo nie o Rosji, a o Chinach. Będziemy mówić na temat wskaźników chińskich, mamy dane dotyczące odczytów inflacji, dużo będzie na ten temat, ale nie tylko. Chcielibyśmy dać Wam obraz tego, w którym punkcie, w którym momencie jest chińska gospodarka, bo tutaj dochodzą sprzeczne informacje. Niektórzy są zachwyceni, mówią, że to jest nowy hegemon, że to jest imperium gospodarcze, a niektórzy wskazują, że ten chiński smog dostał poważnej zadyszki, ma poważne problemy, no i tak dobrze nie wygląda. Jaka jest prawda? Dzisiaj postaramy się Wam to przybliżyć. Jeżeli Wam podobają się nasze materiały, chcecie wspierać, subskrybować, nam pomagać, przypominamy, że ważne jest, żeby subskrybować kanał. Bardzo cieszymy się, jeżeli nas wspieracie finansowo, jak i dobrym słowem. Przypominamy też, że część subskrypcji, którą opłacacie za pomocą Patronite, właśnie się kończy, bo często jest tak, że one są płacone na kilka miesięcy i być może myślicie, że nadal nas wspieracie, a te subskrypcje się skończyły. Jeżeli chcecie się pochwalić, że oglądacie nasze filmy, pamiętajcie, że mamy akcję Oglądam Kremlinkę i możecie wysyłać na swoich mediach społecznościowych informacje na temat tego, że oglądacie Kremlinkę, tak. Tak, że oglądacie Kremlinkę, że tutaj możecie zdobyć, wasi znajomi, wasi przyjaciele, wasza rodzina może zdobyć dosyć ciekawe informacje. A dzisiaj informacje przygotowaliśmy wyjątkowo ciekawe i wyjątkowo profesjonalnie. Przygotowaliśmy dla was wykresy, żeby było poważnie. Rzadko to robimy, natomiast niektóre rzeczy myślę, że łatwiej będzie zrozumieć. Nie są to zbyt skomplikowane wykresy, żeby nie dało się zrozumieć. Będziemy starać się też używać takich sformułowań, które każdego powinny zadowolić. Tak, mnie zadowoliły. Jestem bardzo zadowolony. Ciebie zadowoliły. To co, zaczynamy? Od czego zaczynamy, Mateusz? Słuchajcie, od konceptu. Jak wiecie, bardzo często jest podawana informacja, że Chiny się rozwijają bardzo dobrze i wszystko u nich jest w porządku i za chwilę przegonią Stany Zjednoczone. Natomiast jak każdy kraj mają swoje problemy. Problemy ostatnio pojawiają się coraz większe z tendencjami deflacyjnymi. I tu może wrzucimy informację, jak wygląda inflacja w ostatnim czasie w Rosji. I ona... W Chinach. 300 filmów o Rosji, a teraz o Chinach i mi się pomyliło. W Chinach. Jak wygląda tendencja? Ostatnie odczyty, jak widzicie, mamy tendencje deflacyjne i ważne jest, co tanieje, prawda, Paweł? Bo to nie tanieją lokomotywy, tylko tanieje pożywienie. Tak, tutaj jeżeli popatrzymy na takie bardziej szczegółowe dane dotyczące spadku, zwróćmy uwagę, bo tutaj mówimy spadek 0,5%, spadek deflacyjny. Jeszcze jakiś czas temu, jak były takie odczyty w październiku, chiński rząd zakazał używania słowa deflacja w chińskich mediach i powiedział, że to jest przejściowe, będzie pobudzenie, w listopadzie już tej deflacji nie ma. Okazało się, że ta deflacja pojawiła się również, jeżeli chodzi o odczyty listopadowe i wynosi 0,5%, czyli wszystko jest średnio tańsze o 0,5% w ujęciu rocznym. No jeżeli popatrzymy w ujęciu miesięcznym, no również jest tańsze, tak? No bo mieliśmy 0,2 w zeszłym miesiącu, a teraz mamy 0,5. Natomiast faktycznie ważne jest, żebyśmy spojrzeli, co tanieje.
bo tutaj ceny żywności w listopadzie spadły o ponad 4%, jeżeli porównujemy się rok do roku, no ale też mamy takie produkty, które no tutaj przodują. Tak, i ja mam teraz powiedzieć, które, tak? Jeżeli pamiętasz, tak, jeżeli nie, no to ja mogę podać jakieś przykłady, bo ja próbuję jak to wygląda. W miniaturkach inflację na przestrzeni ostatnich lat, a słabo je widzę, więc podaj, a ja zaraz zmienię nam miniaturkę, żeby ludzie widzieli, dlaczego o tym mówimy. Głównym czynnikiem w tych cenach żywności, no to mieliśmy ceny mięs, szczególnie wieprzowiny. Wieprzowina spadła o trochę inną sytuację niż mamy w Rosji, tak? My tam w Rosji ciągle mówimy, że wszystko drożeje, jajka, kurczaki, a tutaj jeżeli chodzi o chiński rynek, no mamy spadki. Te ceny wieprzowiny trochę szokują, bo spadek jest o 32%. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na te ceny światowe, no to gdzieś cały czas jesteśmy w dołku. Natomiast również spadły ceny benzyny i produktów rafinowanych. No i to było też związane z tym, że my o tym mówiliśmy wielokrotnie. 7. tydzień teraz spadków, jeżeli chodzi o ropę naftową. Do tej pory rafinerie chińskie spodziewały się wzrostów, dosyć dużo produkowały tej benzyny. Natomiast jeżeli chodzi o zapasy, no to w tym momencie mają wyjątkowe zapasy, natomiast nie ma takiej konsumpcji wewnętrznej oraz takiej konsumpcji zewnętrznej i sprzedaży, no, która pozwalałaby im te ceny utrzymać. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na wyniki eksportowe, to listopad jest pierwszym miesiącem, od kwietnia, w którym Chiny odnotowały wynik dodatni, czyli po raz pierwszy eksport ruszył się, co prawda symbolicznie, bo o 0,5%. Wielu ekspertów i wiele danych wskazuje, że głównym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie to minimalne eksportu, były bardzo duże przeceny, które Chiny udzielały na rynkach eksportowych. Z czego to wynika? Paweł, może zanim pójdziemy w eksport i te ceny, bo chciałbym, żebyśmy tą inflację jeszcze zgłębili. I dlaczego to jest ważne? Słuchajcie, często mówimy, że PKB w Rosji jest pompowane i dziura budżetowa jest zasypywana przez to, że ceny rosną i wpływy z VAT rosną. W Chinach, aby cała machina działała, też inflacja powinna być dodatnia, nieujemna. I takich sytuacji, żebyście zrozumieli, jak to jest niebezpieczne, taka sytuacja w Chinach, mamy wykres, który nam przedstawia prawie 25 lat. Niebieskimi kropkami odznaczyliśmy ten punkt 0, a nie, to jest, przepraszam, główna stopa procentowa. Gdzieś to nie, to nie jest no inflacja, nie. Szukam tej inflacji, gdzie ona była i chyba jednak nie mam jej. Więc dobra, to chyba możemy to zostawić. Natomiast nie przygotowany jesteś. Nie przygotowany jestem. Natomiast taka sytuacja, że deflacja w Chinach występuje, to się zdarzyło bardzo, bardzo sporadycznie. I jest to niebezpieczne dla tej gospodarki, bo ona musi wykazywać ciągły wzrost PKB, żeby móc gonić tego króliczka. Dlaczego? No to zaraz powiemy. I teraz możesz wrócić do tego eksportu. Ja Ci wrzucę tą tabelkę eksportową, o ile dobrze widzę. Import, eksport. Proszę bardzo. Tak, tam widzimy, że indeks cen producentów, na który wpływają oczywiście, ten indeks wpływa na te ceny, na tą inflację. On cały czas spada i to jest 14 miesięcy z rzędu, kiedy spada coś, co się nazywa PPI, czyli indeks cen producentów, to jest skrót z angielskiego, i w listopadzie spadł o 3%, czyli mamy sytuację inflacja, powiedzmy CPI
spada i tam głównie żywność, ale również, tak jak powiedzieliśmy, benzyna, usługi też spadają, czyli można powiedzieć, że ta inflacja bazowa też będzie tutaj słabo wyglądać. Natomiast indeks cen producentów spada 14 miesiąc rzędu, to jest bardzo niepokojące. I już to widzimy, jeżeli chodzi o ten eksport. Eksport w tym roku, i to jest jeden z hamulców gospodarki chińskiej, spadł o 5%, 5,2%. Wszyscy się spodziewali, że w tym roku, że tak powiem, wystrzeli do góry. Natomiast ten eksport od kwietnia się zatrzymał. Ostatnie dane o wzroście właśnie tym 0,5% no de facto nie zmieniają negatywnej sytuacji za cały rok 2023. Teraz ten eksport w listopadzie zaczął rosnąć, dlatego że no nie można w nieskończoność magazynować. To znaczy Chińczycy sobie, ponieważ mają częściowo też taką centralną gospodarkę, nie do końca idealnie rynkową, planowali, że w tym roku będzie dosyć silne odbicie i wielu producentów produkowało. No i teraz muszą te magazyny, że tak powiem, zwolnić. No i w jaki sposób można zwolnić? No oferując różnego rodzaju przeceny i rabaty. I tak w listopadzie się stało na wiele produktów, szczególnie nieprzetworzonych. Chińczycy oferowali w miarę przyzwoite rabaty. I to jest ten element, który wskazuje się jako główny, dlaczego ten eksport w listopadzie nie spadał. No tak, czyli mówiąc pokrótce, mamy towar w jakiejś cenie, którą sobie narzuciliśmy, która nam wychodzi z naszych kalkulacji, ale nie ma chętnych, żeby po prostu to u nas kupili. Najpierw produkowaliśmy na magazyn, a teraz musimy schodzić z cen, bo inaczej się nie da. No i mamy tu właśnie niebezpieczną taką sytuację, bo zarówno na eksporcie to widzimy teraz, jak i na rynku wewnętrznym, że producenci zaczynają obniżać cenę. Tak. Nie? Bo właśnie ten spadek to nie jest tylko tak, że to jest spadek na eksporcie, że gdzieś chcemy sprzedać więcej. Tak. I w związku z tym obniżamy cenę i w wolumenie po prostu wypychamy tego więcej, dzięki temu jakiś wzrost uzyskujemy, ale co nam przede wszystkim, co się zmienia? No marżowość, tak? Spada nam marża na tych chińskich produktach. Być może będą takie, gdzie trzeba będzie coś nawet z ujemną marżą wypchnąć, ale również to samo mamy na rynku wewnętrznym. Ten rynek wewnętrzny jeszcze jest o tyle niebezpieczny, że skoro jest coraz taniej, no to część klientów zaczyna oczekiwać następnych obniżek, a szczególnie, że zbliżają się święta, które gdzieś częściowo w Chinach są może mniej obchodzone, natomiast za moment będziemy mieli chiński Nowy Rok, tak? I można też oczekiwać, że część klientów będzie te decyzje zakupowe przekładać. Słuchaj, Paweł, wrzuciłem te 20-letnie wykazy inflacji. Tak, i tu widzimy, że mieliśmy ten problem, ten Lehman Brothers. Tak, w 2008 i później COVID, nie? Więc ale to jeszcze wcześniej był tam 2000 bodajże. Tak, no ale to już mamy 20 lat wstecz, nie? Więc to dzieje się w Chinach bardzo rzadko i jest bardzo dla nich trudny okres. No i jeżeli tak będzie, no to nie są dobre. Tak, i to się bardzo często wiąże z jakimiś kryzysami ogólnoświatowymi. Tak. No i teraz teoretycznie, zwróć uwagę, no nie mamy żadnego kryzysu. Znaczy my tam mówimy o wojnie w Ukrainie, ale to z punktu widzenia świata to nie jest jakiś kryzys wielki, gospodarczy. No natomiast widzimy, że też powody, jeżeli chodzi o eksport, bo jeżeli byśmy sobie spojrzeli też na eksport, gdzie obecnie Chiny eksportują i nawet na te dane listopadowe, że się poprawiło, no to poprawiło się, słuchajcie, kilka elementów. Przede wszystkim mają
wzrost, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tak, bo tam mamy wzrost sprzedaży do Stanów Zjednoczonych o 8%, nie? Tak. Jeżeli chodzi o listopad. Co tam mamy ale dalej? Przez wiele miesięcy mieliśmy bardzo duże spadki, nie? To też warto wspomnieć. Mówiliśmy gdzieś w połowie roku, że odejście Stanów od zakupów w Chinach to było po 20%, pamiętam, jakiś taki wskaźnik był, więc tutaj ta poprawa no też może jest pozytywna, ale to nie jest powrót do tego, co było, nie wiem, 3-4 lata temu, nie? Tak, ale tam, gdzie są wzrosty rok do roku, no to mamy tak. Sprzedaż aluminium, które w tym momencie jest tanie. Wyroby nieobrobione plastycznie, wyroby stalowe, tu mamy też duży wzrost 43%, a to też się wiąże z tymi, no z tą sytuacją, jeżeli chodzi o uzbrojenie, wiesz, też te wyroby stalowe są potrzebne, ziem rzadkich, no tutaj akurat moglibyśmy rozumieć, natomiast spadają zboża, czyli żywność, nie? Czyli tak jak widzimy, żywność nie tylko na rynku wewnętrznym spada, ale również na eksport, tak? Czyli różnego rodzaju produkty spożywcze spadają, jak i produkty rafinowane, czyli benzyna i oleje. Czyli to, co do tej pory, i to możemy wiązać też z Rosją, to, co do tej pory było przez Chiny też eksportowane, widzimy, że mają problem ze względu, że dyferencjał na rosyjskiej ropie się zmniejszył, znaczy on teraz zaczyna się z powrotem zwiększać, natomiast on się zmniejszył w stosunku, jeżeli byśmy patrzyli jeszcze rok temu, czy powiedzmy pół roku temu, co powoduje, że te paliwa nie są tak atrakcyjne cenowo, jak były jeszcze jakiś czas temu. Tak. Co może wiązać się z tym, że teraz Chińczycy, żeby zwiększyć tą marżowość, mogą żądać wyższych rabatów od strony rosyjskiej, no bo inaczej im marżowość będzie spadała, tak? No pomijam, że ta marżowość była też jakaś rekordowa, powiedzmy rok temu, no ale jednak. Ale tu też pokazuje to ten eksport, to jak małe znaczenie ma w tej całej układance Rosja, jeżeli chodzi o wyniki chińskie, bo tak naprawdę... To jeszcze tak nie do końca, bo do tego wrócimy. Okay. Gdzie jeszcze mieliśmy wzrost? Tajwan, właśnie Tajwan i USA i widzimy, że troszeczkę jak jest, mieliśmy tą wizytę Bidena, ktoś mówił, no nie było żadnego tam przełomu nie było, ale było zbliżenie. A ponieważ było zbliżenie, no to widzimy, że tutaj ten eksport chiński zarówno do USA, jak i Tajwanu skoczył. Tak? No i to jest 7%, tak, Tajwan 6%, ale mamy spadki i te spadki są ciekawe i one są niepokojące cały czas. ASEAN to bardzo powinno Chiny niepokoić, bo to ten region, który, że tak powiem, dosyć perspektywiczny, i Unia Europejska. Unia Europejska bardzo dużo, bo 14,5, nie? 15 prawie procent, nie? Czyli my widzimy, że mówi się, że mamy tą wojnę USA, Chiny, ale powoli Chiny próbują odbudowywać ten eksport do USA. W przypadku Unii Europejskiej to się nie dzieje. Być może za jakiś czas się pojawi. Ale wiesz co, szlaki może, wiesz, drogi nie, dostaw. Recesja, cały czas recesja, która, bo Unia Europejska w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, no cały czas jednak, jeżeli chodzi o produkcję, no jest w recesji, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o Niemcy szczególnie, gdzie były tym kierunkiem, no Niemcy cały czas borykają się z problemami gospodarczymi, jak i spora część krajów Unii Europejskiej. A Japonia i Korea Południowa, bo tam też mamy spadki w Japonii. No ale Japonia dosyć potężne problemy ostatnio, jeżeli chodzi o produkcję, tak, Korea Południowa, no tu już mniejsze, Australia tak samo problemy, nie? Czyli wyniki Chin, bo to jest, zobacz, bo to jest bardzo ciekawe, bo Chiny są fabryką świata. No ale to znaczy, że wszystkie kryzysy, mniejsze lub większe we wszystkich krajach świata, no, zbiegają się w Chinach.
Jeżeli Japonia, Australia, Europa mają problemy, 3 różne krańce świata można powiedzieć, nagle zaczyna się w Chinach to kumulować, bo tu masz spadek, tu masz spadek, tu masz spadek, nie ma tego punktu takiego równowagi, nie? Teraz punktem równowagi, do utrzymania równowagi są Stany Zjednoczone. Gdyby one dalej odchodziły, no to te spadki by były bardzo duże, nie? Tak, no Stany Zjednoczone są głównym, pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są głównym tym kierunkiem eksportowym i są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wyniki, natomiast bardzo mocno, to o tym mówiliśmy jakiś czas temu, poprawił się na przykład Wietnam oraz Rosja, która weszła do tej pierwszej dziesiątki, bo jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy rok czy 2 lata temu nie była. Natomiast jeżeli chodzi o chiński eksport, ona się pojawiła co prawda za Wietnamem, ale przed Indiami, jeżeli popatrzymy na przykład na dane listopadowe. Tak, a więc widzimy tutaj, że jeżeli chodzi o poprawienie tego eksportu, jeżeli chodzi o poprawienie eksportu chińskiego do Rosji, no to widzimy, że od 2020 cały czas się to poprawia, natomiast no, ten rok tak naprawdę szczególnie do połowy to był rekordowy. No dlaczego rekordowy? No bo znowu skłaniają się Rosji, tak. cena rubla, tak? No i to, co mówiliśmy, zalewanie rosyjskiego rynku towarami chińskimi. No i dobrze, ten proces ale to cały właśnie czas trwa. Tak, i to mówimy od strony rosyjskiej, natomiast od strony chińskiej, mimo No, że ta ilość towarów do Rosji się zwiększa i tam mają ten trend pozytywny, no to nie jest to coś, co zmienia sytuację gospodarczą Chin jakoś diametralnie, no bo Chińczycy z Rosji mają mikropartnera handlowego, nie jest to duży partner handlowy, nie? To jest, wiesz, nie jest to tak znaczące, to nie zmienia, że albo będzie dobrze, albo będzie źle. Tak naprawdę jakby Rosję, ten klocek Rosja wypiąć z całego tego systemu, no to tam jest 1,4, przynajmniej był jakiś czas temu, udział w bilansie handlowym Chin, nie? Z tego co pamiętam. Tak, to się zwiększa i to w tym roku dosyć mocno się zwiększyło. Natomiast też ciekawe jest, jeżeli już jesteśmy przy tej Rosji, to tutaj mamy też, słuchaj, import do Chin, tak? Jeżeli chodzi o import do Chin. Spróbujemy sobie włączyć import Chin, no. Import do Chin, to w tym momencie Rosja, pomimo tego, że no wysyła takie ilości towarów, tak. Tak, no to też jest jak gdyby daleko, nie? A więc no można powiedzieć, że wiesz, że tak naprawdę dla Chin mają w tym momencie znaczenie 3 kraje albo 3 regiony, może tak lepiej. USA, Unia Europejska i ASEAN. Tak, tak. Reszta... Natomiast tu mamy dwie tabele, które pokazują właśnie taki wykres 20-letni mniej więcej. Macie import i macie eksport. Jak widzicie, te wykresy są bardzo zbliżone do siebie. Natomiast co warto zauważyć? W okolicy, nie wiem, to jest mniej więcej 2022 rok. Tak import, jak i eksport osiągnęły szczyt i od tamtego czasu jest spadek ogólny, nie? Więc to, co się wydarzyło, bo mówisz, że ten konflikt nie ma znaczenia globalnego, ale jednak pokrywa się to w jakiś sposób. Pokrywa się, bo kraje jak gdyby, tu pokazuje globalną gospodarkę, jakbyś popatrzył jakieś wyniki Unii Europejskiej, to tam tak samo byś widział problemy w tym samym czasie, nie? No. Wszystkie kraje mają problemy, jeżeli chodzi o zeszły rok i ten rok, no to się trochę miesiącami może różnić. No oczywiście Rosja nie ma problemów, no bo Rosja... Nie, Rosja ma same sukcesy.
i ma same sukcesy. Jeżeli też byśmy spojrzeli na dane, które mówię, że często są fałszowane przez Chiny, czyli wzrostu produkcji krajowej brutto, to będziemy widzieć, że odczyty za poszczególne kwartały dosyć słabiutko, tak? No będzie o wiele słabiej niż na przykład Rosji, która produkuje te czołgi i sobie to wlicza. Chiny czołgów takiej przynajmniej, znaczy produkują, ale w takiej ilości być może nie, a być może tyle sobie nie liczą. W każdym razie tam widać, że jeżeli byśmy poprawili te, albo inaczej urealnili te dane, no to Chiny po prostu są w recesji, tak? Czyli mamy taką bardzo ciekawą sytuację. Mamy recesję jeszcze, no taką typową recesję z deflacją, nie? Tak, i teraz warto by było chyba przejść do tego elementu. Bo jakby pominąć, wiesz, te stany magazynowe i odjąć stany magazynowe z produkcji, no to wychodzą ujemne liczby z grubsza. Tak, i warto powiedzieć, że rząd chiński nie trzyma rąk w kieszeni, nie obserwuje tego, tylko coś robi, działa, natomiast to słabo wychodzi. I tu moglibyśmy przejść do tematów, tylko żebym dobrze włączył, wydaje mi się, że tu mamy, możemy zacząć od rezerw gotówkowych dużych banków. Zwalnia rząd chiński od wielu lat z obowiązku trzymania tak dużej ilości gotówki w bankach, jako właśnie takiej rezerwy, gdyby coś się wysypało. Natomiast mamy informacje o zadłużeniach i zadłużeniu kraju, i zadłużeniu regionach, i zadłużeniu osób prywatnych, a jednak gdzieś te rezerwy w razie, gdyby pojawił się kryzys, są coraz mniejsze, a one są mniejsze, żeby można było stymulować tą gospodarkę, żeby udzielać tych kredytów na mniejszej liczbie, po prostu na mniejszej bazie zabezpieczonej. Jest pytanie, czy mogą dalej luzować, tak? No jak mają deflację, no to po prostu niech zaczną drukować, luzować, tak? Tą gotówkę i wpuszczać. No jak widzimy, oni to robią cały czas, a więc ten proces jest. A mimo wszystko można oczywiście szybciej, tylko no, są pewne ryzyka. Przy tak dużym zadłużeniu, zarówno publicznym, ale gdzieś masz pewnie slajd, jeżeli chodzi o zadłużenie sektora publicznego, natomiast mamy, no to jest dług publiczny w stosunku do PKB, czyli do tego PKB, którym oni tam, że tak powiem, manewrują, a tu wciąż rośnie, nie? Ale to rośnie, bo tu nawet nie chodzi o to, że tam jest 77%, tylko że nie mamy jeszcze za ten rok, no bo się nie skończył, natomiast, że to rośnie, tak? Jeszcze powiedzmy, 8 lat temu 37, no dwukrotnie ten dług publiczny wzrósł. A o wiele gorsza sytuacja jest, jeżeli chodzi o regiony. Tak. Bo tam jest dramat, mówi się, że 80% tego długu regionów będzie trudna do spłacenia. Tak. I dlaczego ten dług też powstaje? Bo też powiedzmy, mówimy o tym problemie strukturalnym, jeżeli chodzi o bańkę na rynku nieruchomościowym, który tak naprawdę rząd nie rozwiązał, tylko przesuwał ten problem. Zamiatał tak pod dywan, przesuwał. No i kiedyś te długi nie mogą rosnąć tak do nieba, Paweł, a na razie rosły. A powiedz mi tak, jeżeli gospodarka się przegrzewa, no to się podnosi stopy procentowe, prawda, żeby schłodzić troszeczkę tą gospodarkę, żeby zdjąć te pieniądze z rynku. Jeżeli, tak jak w Chinach, gospodarka zwalnia, to co się robi? Obniża stopy procentowe, prawda? I tego możemy się spodziewać. Tylko że jak zobaczycie na wykres głównej stopy procentowej, no to w Chinach mamy tendencję do obniżania, no i jesteśmy już bardzo nisko. A jednak, i tu są te dwie rzeczy, bankom pozwala się pożyczać więcej gotówki na niższym oprocentowaniu, czyli to są dwie rzeczy, które powinny dać boosta tej gospodarce chińskiej, a to nie działa. No, pytanie, wiesz, bo mówisz, że nie działa. Pytanie, żeby
może działa, bo jakby trzeba by porównać, jakby tego nie robili. Aha, no okej, Bo ale w wiesz, sensie tak, ale chodzi nie mi o to, działa że tak, nie ma tego jakbyśmy wzrostu, takiego jakby chcieli. oczekiwali. No jakiś wzrost gospodarczy, wiesz, możesz ma powiedzieć jest. Powiedzmy, jeszcze nie ma takiej tragedii, że firmy bankrutują. No nie, jak, A więc przecież zbankrutowała największa firma deweloperska, a druga jest na ale nie, skraju. dobrze, ale nie ma jakichś powszechnych bankructw, mówię o takich, że wiesz, recesja jest, firmy bankrutują, ludzie są zwalniani, bo jeżeli spojrzymy na stopę bezrobocia, no to w tym momencie w Chinach ta stopa bezrobocia jest 5%, a więc to jest taka wręcz można powiedzieć książkowa, tak. Nie za wysoka, nie za niska, ale właśnie, no bo ona... Jest problem. Tak, tu niby stopa bezrobocia stoi, natomiast stopa bezrobocia wśród młodych, i to jest na przestrzeni roku, rośnie i już była 21% w okolicach wakacji, a teraz nie publikują, z tego co rozumiem. Tak, zakazali, to tak poszli rosyjskim trybem, zakazali publikacji, mówi się o tym, że być może przebija 25%. No właśnie. Ale to są, że tak powiem, dywagacje, tak, no bo danych oficjalnych tutaj ale nie jakby mamy. były lepsze, no to przecież były opublikowane. I to jest problem tego typu, że mamy dosyć wysokie jednak w Chinach, tak, koszty tej nieruchomości, bo mamy bańkę, wynajem. Niskie stopy procentowe, które są coraz niżej oprocentowane. Wynajem mieszkań jest trudny. Utrzymanie tych młodych ludzi jest dyskusyjne, trudne. Tak, wiele osób migruje do miast, ale właśnie mieszka po kilkanaście osób w jednym mieszkaniu, tam próbując gdzieś pracować, natomiast dochodzi do takich sytuacji, jeżeli popatrzymy na jakieś takie pogłębione wywiady dotyczące właśnie tych młodych ludzi, część mówi, że ich zarobki potencjalne są za niskie w stosunku do kosztów. Tak. I oczywiście tu jest bardzo długa dyskusja, bo ich ojcowie mówią, a my tak samo pracowaliśmy, wam się nie chce i jest narzekanie. Ale podobny trend jest w Stanach Zjednoczonych też, że też mówią młodzi, że ceny nieruchomości są tak wysokie w stosunku do zarobków, że po prostu to się nie opłaca. Że się nie opłaca pracować, tak. Tak. To jest jeden, no ale z drugiej strony są realne, widzisz, bo tu wpadamy w taką pułapkę, realne płace nie rosną wystarczająco szybko, no bo mamy te niskie, mamy ten rynek deflacyjny, cały czas z obniżającymi się stopami i przez co pracodawcy nie chcą podnosić. Nie ma tam tak, że jak w Rosji, nie, że tam ciągle oni muszą podnosić. Jedzenie stoi, wypłaty stoją, ale niskie stopy procentowe i pompowanie sztucznego wzrostu powoduje, że rosną ceny nieruchomości. One teraz stanęły, tak. No tak, stanęły, ale one są za wysokie, tak. Tak. I koszty najmu są wysokie, bo... Tak, ale... No i tutaj też zaczyna, wiesz, ponieważ nie masz dopływu do rynku nieruchomości, tak jak kiedyś nie masz tego boomu, bo kto kupuje? Młodzi kupują, nie? Czas temu, ale w tych regionach był boom, budowało się, a w momencie, kiedy się zaczyna mniej budować, masz pewną stagnację, no to się to zaczyna trochę tak jak mamy w Rosji, ale zupełnie z odwrotnego powodu, że ceny na przykład wynajmu rosną, nie? Tak, tam mamy, bo wysokie stopy procentowe, bo tam są wysokie stopy, koszty kredytów. I są wysokie koszty, tak? A tu z kolei mamy odwrotną sytuację, natomiast nie ma sytuacji, że nagle te mieszkania się, wiesz, w jakiejś dosyć dużej ilości pojawiają, bo się nie budują i tak dalej, i tak dalej. Bez rozwiązania, wydaje się, że najlepiej, co rząd mógłby zrobić, to rozwiązać ten problem na rynku nieruchomości, bo ten rynek nieruchomości jeszcze generuje jedną rzecz. Problemy zadłużeniowe dla regionów, ponieważ regiony nie mają nowych, mają duże zadłużenie, z czegoś zadłużenie trzeba spłacać, ale spadają im wpływy, ponieważ nie są sprzedawane nowe działki, nowe tam pozwolenia,
nowe jest budynki. jeszcze jeden temat, spadają wpływy też z podatków dochodowych, bo coraz mniej Chińczyków, muszę być skupiony, coraz mniej Chińczyków jest na rynku pracy. I ten trend mamy od 2012, idzie to w dół. Ty Tak, powiedziałeś, ale ty też musisz wziąć pod uwagę starzejące się społeczeństwo i problemy demograficzne, które dotyczą też innych krajów, nie? No ale to właśnie widzimy w Chinach tak, że ta struktura się bardzo zmienia, no i to jest takie pójście w tym kierunku właśnie gdzieś tam japońskim, bo takie problemy, które teraz Chiny przeżywały, no przeżywały też inne kraje azjatyckie, tak właśnie ta Japonia często jest pokazywana, czyli zmieniająca się struktura społeczeństwa, problemy z pracą wśród młodych, deflacja, no wiele jak gdyby tutaj podobieństw widzimy, tylko że Chiny nadal są biednym krajem. Tak. Znaczy, nam się próbuje wmówić, że to jest takie mocarstwo i tak dalej. W wielu aspektach jest mocarstwem, natomiast jeżeli ktoś się przejedzie na chińską prowincję, no to zobaczy, że no po prostu tam jest biednie, co by tutaj dużo nie mówić. I mamy dosyć duże nadal różnice pomiędzy tymi osobami, które gdzieś mieszkają w miastach, jak to wygląda, a taką typową chińską prowincją, a więc teoretycznie można by powiedzieć, że jeszcze jest jakiś potencjał wzrostowy w tych Chinach, a oni już się gdzieś zatrzymali i nasycili, jeżeli chodzi o pewne tutaj właśnie wskaźniki. No i dobra, i teraz Paweł, słuchaj, bo ja tu widzę pewną pułapkę ekonomiczną, którą chyba sobie sami nas zastawili. Sprostuj mnie, jeżeli źle myślę. Żeby nie wpaść w recesję, według wykresów na przykład tego czy tego, to powinni w dalszym ciągu obniżać stopy procentowe i zmniejszać rezerwy bankowe, żeby w jakiś sposób stymulować tą gospodarkę. Ale dochodzą powoli do ściany. I teraz tak, co później? No bo będziesz Wydaje obniżał... się, że będą obniżać. To już teraz wchodzimy w prognozy. Tak, wydaje się, że będą obniżać. Posługując się znaną metodą wśród światowych polityków, jakoś to będzie, przeczekajmy, może samo się naprawi. Ale się nie naprawi. Dług publiczny będzie rósł, dług publiczny regionów będzie rósł dużo szybciej. Firmy, te, które budują, deweloperzy nieruchomości, będą coraz większe zadłużenia generować. Ja tu nie widzę rozwiązania, w sensie... No, dobrze, to ja trochę bardziej optymistycznie powiem Ci. Może, dlaczego taki scenariusz najbardziej prawdopodobny? Bo zmiany i reformy, które są niezbędne, znaczy które w którymś momencie będą niezbędne, mają pewne koszty społeczne. I wydaje mi się, że Chiny w tym momencie nie są gotowe na to, a na pewno przywództwo chińskie mentalnie też nie jest gotowe, żeby je wprowadzić. Bo nie jest jeszcze tak źle, żeby reformować. Chociaż powinno się to zrobić. Lepiej wcześniej niż później, bo pewnie koszty będą większe. Ale nie? wiesz, reformy często się wprowadza, kiedy jest źle. Bo tu nie chodzi o to, tylko chodzi, że łatwiej jest to, no jest źle, musimy reformy, będzie jeszcze gorzej, ale to przetrzymamy, zaciśniemy pasa, żeby potem było lepiej. Nie? To łatwiej jest to ludziom wytłumaczyć, że a tutaj Chińczykom się dosyć poprawiało przez ostatnie lata, jeżeli chodzi w tym modelu przez nich przyjętym rozwojowym. No i teraz trzeba im powiedzieć, że to teraz wam się trochę pogorszy, żeby kiedyś to po prostu... Wiesz co, ale to też chyba dobrze powiedziałeś, dlaczego często w mediach mówi się o tym, jakie to mocarstwo i jak to dobrze. Bo jeżeli spojrzymy na te wszystkie wykresy i te tabele, to jeszcze 5 lat temu sytuacja była taka, że to jest ścieżka ciągłego wzrostu. I być może ludzie, którzy w tym momencie to opowiadają,
po prostu bazują na książce, która była wydana 3 lata temu, a materiały Ale były nie, zbierane chodzi mi dalej. też, wiesz, o chińskie społeczeństwo, nie? Masz przywódcę, Mhm. który już troszeczkę rządzi, no i teraz, Mhm. wiesz, co innego jakby przyszedł nowy i powie, i Mhm. zaczął od tych reform no to jest trochę przyznanie się do błędów, że Mhm. ja popełniłem błędy, Mhm. no bo musimy coś reformować, coś zmieniać, a dlaczego? Czemu temu nie Mhm. przeciwdziałałeś? Czemu wcześniej tego nie widziałeś, nie? To Mhm. też jest trudne dla każdego człowieka, no. No Tutaj, tak. żeby przyznać, nie no, ostatnie powiedzmy 10 lat, to Mhm. nie jest pasmo sukcesów, to trochę jak z Merkel, tak, która doprowadziła do ruiny niemiecką gospodarkę, no ale jak rządziła, to tak nikt nie mówił, tak, i pod koniec, jeżeli on się zapyta, to ona powie, nie, no ja wszystko zrobiłam super, doprowadziłem Mhm. Niemcy, tak, do cudu gospodarczego, nie, a to teraz obecnie Niemcy muszą zjeść jak gdyby te problemy, znaczy Tą rezultaty żabę. problemów, które ona wpędziła Niemcy, nie, przez Że swoją nierozważną i głupią politykę. Słuchajcie, to też jest ważne, jak omawiamy tematy ekonomiczne i rozmawiamy z Wami. Spójrzcie, jak patrzymy daleko wstecz, żeby zobaczyć pewne rzeczy, no bo na bieżąco, czasem miesiąc po miesiącu, tego nie widać. I tak samo mamy z Rosją. My na wiesz, przykład, my pokazujemy pewien trend i zanim ten trend się zrealizuje, to mija miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok, zanim on jest dostrzegalny gdzieś dalej, no bo już wiecie, już był ten szczyt i jest spadek, nic się nie zmienia, żadne reformy nie są wprowadzane, żadne decyzje nie są wprowadzane, wszystko jest tak jak Paweł powiedział, jakoś to będzie, no i nie ma takich przyczyn, które mogą powodować, że coś się zmienia, natomiast my wtedy mówimy o tym, ale zanim to się dokona, to mija właśnie 3 miesiące, pół roku, rok, a czasem trzeba czekać 3-5 lat, zanim jakaś decyzja zbierze swoje żniwo. No bo to są no ale jednak... właśnie, i teraz weź pod uwagę, dlaczego reżim chiński może tak myśleć, jakoś to będzie, dlatego że otoczenie biznesowe może się poprawić. Wyobraźmy sobie sytuację, że w Stanach Zjednoczonych poprawia się, jest dużo wskaźników, które tak, a więc będzie jakiś tam wzrost, ta gospodarka odbija. Ja wiem, jak to teraz brzmi, ale wyobrażamy sobie sytuację, że w Europie również się poprawia, na przykład kończy się konflikt, Tak. jest ożywienie. Zawsze po burzy przychodzi słońce, wiesz, to, że Tak, teraz są wszędzie i gdzieś tam otoczenie kryzysy. biznesowe dla Chin się poprawia, jest większe zapotrzebowanie na chińskie towary, eksport zaczyna rosnąć, pewne wskaźniki się odbijają, poprawia się też konsumpcja na rynku wewnętrznym, nie? I wracamy na tą ścieżkę w jakimś tam stopniu wzrostową. A więc szczególnie, że czasami tak jest. No, władza też jest nauczona czymś takim, nie? Że tam kiedyś było źle, ale odczekaliśmy, bo to czasami trzeba poczekać i to się samo. Tak. Nie? I tutaj myślę, że będzie podobne myślenie. Przecież Europa nie może być cały czas w recesji. Kiedyś to się skończy. W Stanach Zjednoczonych się poprawi. No i w związku z tym nasza sytuacja się poprawi, szczególnie, że zobacz, że rząd chiński pewnie obarcza o tą złą sytuację właśnie brak koniunktury, co jest prawdą częściowo, nie widzi tych swoich, albo widzi, ale w mniejszym stopniu, tylko mówi, bo my mamy problemy takie tymczasowe, bo Europa słabo kupuje, Stany słabo kupowały, ale jak się to tylko odwróci, to będzie u nas super. No jest jeszcze jeden trend, pandemia i zaraz po tym wojna i tak naprawdę ciężko wyrokować, jakby było, gdyby tych dwóch zdarzeń nie było, one nastąpiły jedno po drugim i wszystkie kraje na świecie były tym dotknięte i to, co teraz widzimy, to też po części, nie wiadomo jak dłużej, bo tam są błędy, bo było na zasadzie jakoś to będzie i nikt nie przewidywał 2 czarnych łabędzi po sobie, bo to są, można powiedzieć, bardzo duże wydarzenia. No i kwestia jest tego, jak się cały świat pozbiera. I tak jak mówisz, no nigdy nie jest tak, że
wpadaliśmy w dekady zwijania gospodarek wszystkich na świecie, tylko są okresy gorsze i lepsze. Natomiast, bo chyba wypada podsumować, czy będziesz miał coś jeszcze do dodania? Tak. Myślę, że trzeba by się spodziewać obniżek stóp procentowych w Chinach. Pytanie, jak silnych. Na razie jest taka tendencja, chociaż na razie była, może inaczej, na razie była tendencja, żeby to robić stopniowo, żeby nie robić gwałtownych ruchów, żeby nie było sytuacji, że wiesz, zrobimy gwałtowny ruch, będzie chwilowy efekt, a potem w sumie nie mamy narzędzia, nie? Tak. Ale teraz coraz się silniej mówi o tym, że trzeba dać jednak silniejszą stymulację monetarną i być może też fiskalną dla firm, bo też jest jak gdyby, pojawiły się też nowe problemy, na przykład z tymi niskimi inwestycjami i odpływem kapitału z Chin. To, czego nie było do tej pory, kapitał odpływa z Rosji i to jest normalne, no bo wojna, sankcje, ale kapitał też odpływa z Chin i to może niepokoić w tej dłuższej perspektywie. Więc trzeba by zrobić wszystko, żeby ten kapitał przestał odpływać i zaczął napływać, bo to jest dorzucenie kolejnego problemu strukturalnego do tych, których już wymieniliśmy, nie? Bo wszystko będzie ok, jeżeli Chiny będą na tej ścieżce wzrostowej. Natomiast też jest, wiesz co, myślę, że problemem Chiny przez tyle lat nie chciały dopuścić do recesji. Żeby nie wpaść w recesję i problemy strukturalne się nie pogłębiły, bo trzeba by było je rozwiązywać wtedy. No ale to ma swój koszt, że wiesz, nawet jeżeli teraz, to te problemy, zadłużenie z długiem... To jest rolowanie problemów. Małe problemy, rolujesz większe problemy za kilka lat. Obserwujemy to też teraz w Rosji, nie? Że masz w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, nie? Tak. No to wiele krajów, tak, to nie jest tak, że to jest tylko jak gdyby pomysł chiński. W Polsce też wiele problemów było, to nie my, to następni będą się martwić, to im to zostawimy, tak, to wiesz, kukułcze jajo. Tak, ale teraz jeszcze chciałbym Ci zadać, bo w sumie pojawiło mi się pytanie, bo mówimy o tym odpływie kapitału z Chin, no ale on się zaczął, gdy Trump chyba tak ostrzej podjął grę z Chinami i wtedy nastąpiła taka zmiana. Ten kurs taki konfliktowy. Myślę, że trochę wcześniej, tylko nie widzieliśmy, tak? Jak gdyby Trump może tak, dodał do tego takiego, wiesz... Paliwa takiego dorzucił. I to politycznego jeszcze. No tak, no to co Chiny mogą zrobić, żeby odwrócić ten trend? Bo ty powiedziałeś, żeby musiały zatrzymać albo odwrócić, no ale jeżeli się nie dogadają ze Stanami, no to ja nie widzę takiej możliwości, żeby ten trend się odwrócił. Ja widzę. Można tworzyć takie otoczenie, że czy się dogadają, czy nie, że będą bardziej atrakcyjni. To, co Stany próbowały przez ostatnie lata robić i to Trump zapoczątkował tą tendencję, czyli inwestowania w przemysł, powrotu. Ale teraz bardziej atrakcyjny jest ASEAN i będzie w najbliższych dekadach chyba, nie? Bo wiesz, Chińczycy troszeczkę zaczęli lepiej zarabiać, a tu jednak chodzi o fabrykę świata, nie? Czyli stosunkowo tanią siłę roboczą, albo jakaś super robotyzacja i technologiczne odstawienie całej konkurencji. Przełamy technologiczne, wiesz co, no to musielibyśmy cały, jak gdyby, wydaje mi się, odcinek zrobić i to trochę by były takie dywagacje i takie wujek, dobra rada, to zróbcie to zróbcie to. Nie, pytam po prostu, bo mówisz, że trzeba zatrzymać ten odpływ kapitału, ale no właśnie ja nie widzę tej możliwości, przynajmniej w najbliższym roku, dwóch, Znaczy ja widzę, ja tutaj widzę, no są, wiesz, oni budowali na czymś innym, te rezerwy się skończyły, natomiast można sobie wyobrazić, że napływ, chiński rynek nadal jest dużym rynkiem, potencjalnym dla zbycia też. Firmy zachodnie też są zainteresowane, żeby być na przykład na tym rynku konsumenckim. No możemy sobie tu wiele rzeczy, wiesz, wyobrazić. A nie jest właśnie te pompowanie ASEANu, nie jest takim sposobem, że to wiesz, oni sobie stworzą rynek zbycia na nowe
kraje, nową populację, która będzie się prężnie rozwijała, że to taka nastąpi synergia. Wiesz, że i Chiny z tym regionem będą się nawzajem napędzały. Tak jak wiesz, był tandem Niemcy-Polska, że myśmy byli taką tanią siłą roboczą, ale jednocześnie konsumpcją. Ja mówiłem, tak, w tym tandemie Chiny-ASEAN więcej korzyści będą miał ASEAN. Tak samo jak w tandemie Niemcy-Polska, większe korzyści, wbrew chyba takim powszechnym mitom, uzyskiwała Polska. No okej, ale Niemcy bez tego tandemu by się zatrzymały może nie teraz, a 30 lat wstecz. Nie wiemy tego. Po prostu przyjęły, wiesz, no to jest tak, co by było, tak? Co by było, jakby Niemcy nie sprowadzali takiej ilości migrantów? Tak, wszystko ma jakieś, wiesz, plusy i minusy. Nie? No, migranci, tania siła robocza, nie, ale problemy, ale to, ale tamto. Żeby móc, no to trzeba porównywać. Tak, możemy powiedzieć jedynie o pozytywach i negatywach jakiegoś rozwiązania, natomiast żeby mówić, że ono jest lepsze niż brak jego, no to wiesz, to nie ma porównania, tak? No okay. Nie, na pewno ASEAN będzie pomagał Chinom i współpraca z ASEANem będzie pomagać Chinom, natomiast no bardziej będzie pomagać ASEANowi, bo to będą olbrzymi skok cywilizacyjnych tych krajów, olbrzymie inwestycje, no bo Chiny jak pomagają? No pomagają tak, no bo te kraje nie są, to nie jest Unia Europejska, nie? No nie. Że one powiedzmy będą kupować, nie? Żeby cokolwiek dla Chin przyniosły, to trzeba zainwestować, czyli najpierw trzeba tam włożyć pieniądze, żeby potem móc te pieniądze wyjąć, a wkładając te pieniądze pomaga się tym krajom. No tak, tak. A czy Rosja może być takim trochę plastrem na chińską gospodarkę? Widzisz jakoś możliwości? Przy obecnym rosyjskim reżimie nie. Czyli tu się nic nie zmienia według tego, co mówimy cały czas. No bo przy nie ma... jakimś przyszłym wszystko jest możliwe. To chyba mamy to. Jak byś podsumował te wyniki chińskie? No wyniki chińskie no nie są dobre. Jakieś małe światełko w tunelu odnośnie tego eksportu się pojawia. Zobaczymy. Na pewno będą jakieś działania władz. No władze nie mogą tak, znaczy no nie mogą dopuścić do pogłębiającej się deflacji, a więc muszą luzować. Muszą luzować. Pytanie jest tylko co i jak. Tego nie wiem, tego ci nie odpowiem, bo wydaje się, że stopy będą ruszane po raz kolejny. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało, troszeczkę w innym miejscu niż w Rosji. Jeżeli tak lub jeżeli nie, dajcie znać w komentarzach, bo je czytamy i mamy pozytywny lub negatywny feedback i możemy prowadzić jakieś zmiany. Jeżeli chcielibyście co jakiś czas, żebyśmy zrobili taką analizę właśnie z jakichś krajów, tak jak dzisiaj z Chin, to też poprosimy o informacje, to może się nam uda w przyszłości. Z mojej strony wszystko. Pamiętajcie o łapkach, o polecaniu materiału. Dzięki serdeczne. O, tak, dokładnie. I wklejajcie. Oglądajcie, wklejajcie informacje, że jesteście z nami. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.